Moduł z naprawy laptopów jest już dostępny na platformie szkoleniowej. A na początek dowiesz się, jak działają MOSFETy wejściowe, układy Power Delivery oraz układy ładowania. A to wszystko na interaktywnych oraz realnych schematach. Życzę miłej zabawy. A dzisiaj zobaczymy, co się psuje w nowych laptopach, takich świeżynkach, które tam się delikatnie herbatką zaleje tak przypadkowo. Co więcej, herbata posiadała miód. Bo tutaj właśnie mam bardzo palący temat pani Simony. Pani Simona jest moim widzem? No pani nie napisała, czy mnie ogląda. No, nie napisała, więc nie wiem. Nie wiem, czy jest pani moim widzem. W każdym razie ten sprzęt jest u mnie i najpierw zobaczmy, co to w ogóle jest. To jest pani Simona. Dziękuję za pomoc i uśmieszek. No mam nadzieję, że to się szczęśliwie skończy. Bo tu siedzi ryzenek plus zalanie. To ryzenki nie lubią takich rzeczy. Dobra, puszczę to. Kurde, oryginalne opakowanie. Świeżo, co tutaj nawet nie zdążyło się zakurzyć. Laptop ma tylko pół roku. Bez ładowarki. Chyba przed chwilą był co wyciągany jako nowy. Się zaraz po chwilę później zapakowała jako uszkodzony. Boom! No. Chapeczki mają fajną tą jakość obudów. Podobają mi się. Wygląda jak metal i może nawet być metalem. No, chyba metalowa budowa. Dlatego, że ten laptop kosztuje, przeglądając różne strony, około 2600, 700, 800. Pewnie w zależności od wielkości dysku twardego i RAMu, tak? Tutaj mamy ryzenka piątkę, 7530U. No i ciekawe, czy on ma grafikę. No chyba ma nawet ma grafikę dodatkową. Więc tutaj może się dziać sporo. Dobra, skoro został zalany i teraz. Pani Simona napisała, że niestety w dniu wczorajszym podczas pracy rozlałam herbatę na swojego laptopa. Przy pracy z nim wylałam na niego pełną szklankę herbaty. Co więcej, herbata posiadała miód, więc spodziewam się, że naprawa będzie cięższa. Mimo wysuszenia laptop już się nie włącza. Po wylaniu tej herbaty, po kilku sekundach laptop przestał działać. Pojawił się czarny ekran i nie było już w ogóle jakichkolwiek oznak działania laptopa. Po próbie wysuszenia i otworzenia go niestety było widać jeszcze i wodę albo tą herbatę w środku, no i nie działał już kompletnie, także zwracam się do Państwa, czy da radę go jeszcze w ogóle jakoś postawić na nogi. Mam nadzieję, że tak, bo laptop ma tylko pół roku. Pracuje się mi na nim bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że się uda. Ale tutaj jeszcze jest napisane, że laptop został rozkręcony, aby sprawdzić jego stan, ale osoba, która go rozkręciła, nie podjęła się naprawy. No mamy taką nadzieję. Rozbierzmy to, nie podłączajmy teraz, bo jeszcze bardziej to nam wszystko tam powypala. No, a jak to jest nowy laptop, oczywiście nie ma schematów, nie? Trzeba uważać. No dobra. Pierwsze co, to oczywiście patrzymy na dolną klapkę, bo tutaj wszystko pięknie widać. Widać te zacieki tutaj. Czyli ogólnie wygląda to dosyć pozytywnie, bo wygląda to, że tutaj okolice bateria, RAM, a też u góry widzę jeden zaciek koło procka. Nie, coś tu chyba było robione. Kurde, coś tu było robione, bo spójrzcie na to. Tutaj mamy to pozalewane topnikiem, więc ta teoria, że ktoś tu to otworzył, zerknął i się poddał, zobaczył, że tutaj nic z tym nie zrobi, to nie to, tu było robione. No dobra, rozkładajmy to, wyciągniemy płytę główną i lecimy. Słuchajcie, tutaj jeszcze konektor był lutowany, czyli tutaj było na konektorze, na gnieździe przyjaranko.
Mam złe przeczucia co do tej płyty górnej. Okej, z drugiej strony tragedii nie ma. O, jakieś śmieszne dłepigi. Czy to są kątki? Nie, to są kątki. Takich kątków jeszcze nie widziałem. Ej, jakieś nowe kątki są. Tutaj. Takie ciekawie wyglądające. No dobra, tutaj czysto, z tej strony. Przyjrzymy się płycie górnej z bliska. Zerknąłem sobie na szybko pod mikroskopem i powiem wam, że najpierw to trzeba wyczyścić, tak? Bo ten syf jest tutaj, ten topnik jest... cała masa jego zostawionego. Więc szybkie czyszczenie i posprawdzamy sobie to z miernikiem. No to odgruzowałem i tak, może zacznijmy od tego miejsca, gdzie był ten cały topnik, czyli coś tam jest nie halo. Zapewne to jest taki nasz punkt wejścia. I co? Ten pierwszy dławiczek tutaj 0,2. Nisko, ten drugi i jeszcze niżej. Ogólnie te dwa wyglądają jak takie dwie przetwornice 3,5 V. Jedna 3, druga 5. Zobaczmy tą pierwszą. To jest przetwornica Richteka i ona nam produkuje napięcie zasilające do ramu. 1,2 V i kurde, no nieciekawie, bo ramu nie ma. I nieciekawe jest to, bo te napięcie również trafia na sam procesor. Nieciekawie, nie fajnie. To już taka oznaka, kurde, że nasz Ryzeniak, który bardzo nie lubi wody i bardzo często się uszkadza, no może być potencjalnie przepalony. Dobra, drugi, ten tutaj, to jest Silgery SY8286B. On prawdopodobnie produkuje 3,3 V. No i ma zwarcie teraz, tak? No jest zwarty. Więc to też nam może wskazywać, że nasz procesor jest uszkodzony. Więc bardzo słabe wiadomości. Natomiast na samym procesorze 8 ohmów, 3,8 ohma jest dobrze. Tutaj jest dobrze. Tu jeszcze mam jeden dławiczek, jedną przetwornicę. 4. I to też jest chyba przetwornica, która tworzy nam 3,3 V lub 5 V. Dobra, już nie wchodźmy w szczegóły, tylko teraz zobaczmy, co nam przybiera 3,3 V oraz ten napięcie ramu. Coś się boję, że po prostu sprawdzimy sobie na linii 3,3 V coś, co się grzeje. Okaże się, że nam się grzeje właśnie nasz procek. Dobra, wylutuję przetwornicę 3,3 V, może nawet tego ramu i zróbmy wtedy próbę zwarciową, jeśli będzie dalej niska oporność. No mam nadzieję, że same przetwornice po prostu padły od zalania. Dobra, wylutujmy je. To zobaczmy, czy nasz procesor żyje, czy nie. 3, 2, 1. Zwarcie. I jeszcze na ramię 3, 2, 1. To samo. 0,2. Powinno być teoretycznie wyżej, nie? To jest DDR4 cały czas, tu nie ma DDR5, więc 0,2 to jest niskawo trochę. No ale to nie jest zwarcie, tak? Więc to nie ma tragedii. Zobaczmy, co przybiera na linii 3,3 V. Teoretycznie, bo raczej nie 5 V. Ale to i tak teraz to jest nieważne. To lecimy. Powolutku. 100 mili. Jeszcze się nie grzeje. Skoczmy do 2 V. Coś tutaj by się chyba grzało z drugiej strony. A nie, tu coś się grzeje. Wow. Nasz kontroler audio się grzeje. I tu coś się grzeje. Okej, to jest chyba od sterowania faz zasilania procesora. Dobra, podejdźmy do tych 3 V. 3,3 V, pół ampera, no sterownik faz zasilania procesora grzeje się jak nienormalny, tutaj to też 50 stopni, Richtec i sterownik, kurde,
Bardzo trochę dziwne, że nasz sterownik, kontroler zasilania procka się grzeje. To jest, kurde, trochę dziwne. No dobra, róbmy więc zatem. Wymieńmy uszkodzone części. Dobra, wylutowałem te dwie rzeczy i teraz mamy 0,29, więc cały czas mało. Powinno być te 0,6, to takie 0,4 to najmniej, tak ten 0,42 tak najmniej. Więc teraz jest, no jeszcze jest przywarcie, pewnie procek, mamy szansę na procek. No, także lecimy. Coś tu się grzeje. Jest diodka. Diodka. No, diodka się grzeje. Okej. Czyli jeśli tą diodkę sobie tutaj wylutujemy, to będzie nam działało, to w sensie będzie poprawna ta wartość, to tu może będzie w porządku. No dobra. Wylutujmy tą diodkę z tego co widzę. No amount of teasing will get me on my knees. You don't freeze up, you matching my speed. And still, no amount of teasing. No dobra, zobaczmy teraz. Pyk. OL, Open Line, teraz z plusem na masie. 0,44, pięknie. Tamten układ, fajnie byłoby go wymienić, bo on był może zrany do jakiegoś strzała. Go się ogarnie, ale skąd wziąć sterownik faz zasilających procesor? To już jest problem, bo na Allegro go nie ma i tych innych stronkach. Trzeba teraz się wziąć za ostre szukanie. Do później. Prosto z Chin, są już chipy, więc wlutujmy sobie. Tylko w sumie nie zamówiłem kodeka audio. No ale w ogóle zobaczymy, tutaj procek nie jest przy okazji do wymiany, nie? Więc tam audio, to tam bez audio też damy radę. Wymieńmy te chipki i zobaczmy, czy to nam odpali. Jestem ciekaw. No dobra, to mamy te rzeczy wlutowane i zobaczmy, podłączamy zasilanko 3.2 teraz. Ok, światełko się świeci. KBC też tutaj nam lekko się grzeje. Okej. Ryzeny wymagają włączenia fizycznego, naciśnięcia guzika. Dobra, układ ładowania lekko się grzeje. Z drugiej strony. Problem jest taki, że mamy włącznik na klawiaturze. Klawiatura teraz patrzę, to jest zalana, no ale może odpali. A nie mam rozpiski, gdzie jest włącznik. Może coś jest opisane. Nie mam.
Dobra, w każdym razie światełko się świeci tutaj na gnieździe. To jest dobry znak. Włączyłem włącznik, pyk. Tak, świeci się. Ok, proces startuje. Dobra, słuchajcie. Startuje. Dobra, ok. Jest ok. Złóżmy to. Wygląda wstępnie w porządeczku. Złóżmy to. Już zobaczymy, czy z obrazem podpali. No dobra, podłączyłem sobie matrycę, klawiaturkę i zobaczmy, że to teraz zabangla. Zasilanko. Pyk. Światełko mi nie świeci od zasilacza. To niedobry znak. Włącznik pyk. Brak reakcji. Okej. Czyli tak jakbyśmy nie mieli zasilania na głównej linii zasilania. Też mniejszy pobór prądu jest, bo jedna dziś... Dobra, bo... Kurde. Ja bym powiedział, że nie ma zasilania na głównej linii zasilania. Co by oznaczało, że podłączony komponent robi nam teraz zwarcie. Dobra, tu jest nasze gniazdo zasilania. I na tej linii zasilania matrycy mamy 0,2,1. Okej, ale czy to jest zasilanie matrycy? Tu też jeszcze mamy dwa bezpieczniki. 0,8, 0,7. Dobra, tutaj. Dobra, by się przydało pomiar na głównej linii zasilania. I na przykład zrobimy to na kondensatorach dekaplujących zasilanie Procka, czyli tutaj. 0,21, no to jest nisko. Dobra, odłączmy teraz matrycę. I mamy... Dobra, wszystko jasne. Nasza matryca robi zwarcie. Okej, czyli musimy ją rozkleić. Musimy matrycę rozkleić, bo tam widocznie dostała też się woda. I robi nam zwarcie na głównej linii. I przez to działa zabezpieczenie odcinające główną linię zasilania. Jak działa protekcja przed zwarciem? Układ ładowania używa swoich komparatorów do sprawdzania poziomów napięć przed i za MOSFET-em, jak i również przed i za dławikiem. Więc jeśli nagle prąd płynący przez MOSFET będzie zbyt duży lub prąd... Dobra, kurde, spora robota, nie? Dobra, to teoretycznie powinno się otwierać przesuwając to w bok. Nie, po prostu otwierają. Ups, tą blokadkę rozwaliłem. Mam nadzieję, że pani Simona się na mnie nie obrazi. Dobra, to może zerknę, bo może ktoś już gdzieś to kurde otwierał. Będzie mniejszy damage. Udało się to rozkleić. Ok, wszystko przeżyło. Tutaj by wyglądało, że mam bezpośrednio na samej matrycy, bo tutaj nie ma żadnej elektroniki, na której mogłaby wystąpić korozja, a bezpośrednio na złączu matrycy w takim razie. Kurde, muszę teraz wykleić, wyciągnąć całą matrycę. Dobra, czyli łapiemy za te łapki tutaj. O, to nie jest tak za bardzo zrobione, żeby ciągnąć. Okej. No i jeszcze jeden. No i kurde. Okej. Nie ma za bardzo śladów. Może sama tasiemka jest uszkodzona. Ja tu nie widzę żadnego śladu. I teraz to podłączając, bez matrycy, mamy na głównej linii... No, teraz urosło, normalnie.
Dobra, podłączmy matrycę, czyli mogła gdzieś matryca dostać z boku. W sumie tutaj jest takie zalanko na matrycy, na rogu matrycy. Myślałem, że to może od alkoholu, ale nie, tu jest na samej matrycy zalanie. Dobra, podłączyłem matrycę i na głównej linii teraz mamy zwarcie. Dobra, sama matryca jest uszkodzona w środku, jej elektronika. No dobra, naprawmy matrycę. Bum! Gniazdo oczywiście usmażone, zgniłe, no i może lekko usmażone. No. Spróbujmy je wymienić lub je jakoś zdrutować. Nie wiem, czy bym miał takie same gniazdo teraz. No, wygląda to bardzo słabo, jak widzicie. Tutaj to jest po prostu upalone. Upalone. Tutaj wylazło aż wulkan. No, kurde, nieźle. Sama taśma będzie pewnie rozwalona. No, nie ma opcji, żeby to było inaczej. Więc zerknijmy. Ale upalone. No. Tak to wygląda. Pyk. Tutaj robota już wykonana. Tam musiałem zdrutować, jak widzieliście. No ale cóż, na tym kanale się drutuje, nie? Nawet nie wiem, czy tą taśmę by się kupiła. Pewnie może gdzieś tam w Azji może byśmy dostali tą taśmę. Nieważne. Ważne, żeby nam działało. Pyk. I teraz patrzymy. 3, 2, 1. No, nie ma zwarcia. Tam była masa też rozwalona, przepalona. Ten drucik to był masy, więc go wywaliłem i tego połączyłem się z tym drucikiem. Kurde, nie wiem, jak to nam to pisać. No, z tym wyprowadzeniem obok, który był cały, świeżutki, a nie przepalony. A tamten wywaliłem, bo tutaj wymienić całe podświetlenie, no to już jest trochę problematyczne. Dobra, zobaczmy, czy to odpala. Podłączamy. Pyk. No, teraz jest wyższy, bo nie, znowu 0. No. A nie, światełko tu świeci, dobra, włączamy guzik, włącza się. Okej, zdrowy pobór był, 1 amper. No i mamy obraz, pyk, kurde, szok. Szok, że ten procek przeżył. Wyglądsko, dobra. Kurde, by się przydał chip od dźwięku jeszcze. Nowa klawiatura by się przydała, szczerze mówiąc, bo wszystko chrupie. Ogólnie dramat. No dobra, to sprzęcik jest przetestowany, śmiga, nie ma żadnych błędów tutaj w menadżerze urządzeń, wszystkie urządzonka śmigają.
Bateria się naładowała do 42%. Tutaj mój dysk testowy, więc kurde, tutaj jeszcze takie różne aplikacje wychodzą. Dobra, 42% odłączamy, śmiga na baterii pięknie. No, więc ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że ten procesorek sobie przeżył, nie było problemu. No ale zalanie dosyć rozległe, nie ma co mówić, dosyć rozległe. I co o tym sądzę? Myślę, że naprawa była całkiem spoko, układy dostało się bez problemu w Chinach, ale jeszcze muszę zamówić układ kodeka audio, bo te wszystkie nowe tutaj, nawet nowe 12 generacji sprzęt, który tutaj mam, mają starszy układ ALC, bo mają ALC 32, a tu jest ALC 3314, więc nawet w Polsce go nie dostanę, ani w Europie, muszę go zamówić. Jeśli chodzi o te komponenty, to jestem pozytywnie, nie zaskoczony, ale że jest pozytywnie, bo te układy są po prostu dostępne, można je kupić, nie są jakoś obrandowane HP-kiem, jak na przykład Lenovo często branduje, robi swoje układy. Tutaj można było sobie to spokojnie zamówić, wymienić i śmiga! Także propsy dla HP-ka. I tyle by było w tym odcinku. Do następnej niedzieli i nie zapominajcie o ekipach, z którymi współpracuję, czyli Computronic. Tutaj. Laptopy, komputery z sprzętem RTV AGD. Macie tam nowe laptopy, jak takie HP-ki na przykład. A linki promocyjne macie w opisie pod każdym filmem. Jeśli potrzebujecie takich stołów warsztatowych, mebli biurowych oraz foteli, to oczywiście Elzap. A jeśli macie coś do naprawy, na przykład elektronikę przemysłową, to razem z Aldatechem pojedziemy do was, to naprawimy lub to trafi do mnie na stół. A jeśli jakieś laptopy, to mój serwis partnerski tym się również dla was zajmie. Także formularz zgłoszeniowy i na razie. Cześć!